Dzień dobry, kochani. Witam w kolejnym vlogu i muszę Wam na wstępie coś powiedzieć. Pada deszcz. Jestem przeokrutnie szczęśliwa z tego powodu, bo jak możliwe, że wiecie, jeśli mnie oglądacie już od jakiegoś czasu, ostatnie vlogi przeważnie zaczynały się od słów: o matko, jak jest gorąco. To się na szczęście skończyło. Mamy teraz temperaturę 18-20 stopni i co jakiś czas drobne, bo drobne, ale jednak opady deszczu. Ale ja mam na imię Karolina. We vlogach weekendowych opowiadam o dzierganiu głównie, ale także o innych pośrednich rzeczach, jak na przykład prywacie, choć staram się to w miarę jednak skracać. Pokazuję nowe wzory, udziergi i tak dalej i tym podobne. Natomiast wracając do pogody, jestem przeszczęśliwa. Mieszkam w UK, więc dziwnym wydaje się, że cieszę się z powodu deszczu, ponieważ tutaj większą część roku pada. Natomiast jeśli chodzi o tegoroczne lato, tu było niesamowicie sucho, niesamowicie gorąco, do tego stopnia, że od kilku dni mamy zagrożenie pożarowe. W wielu miejscach są pożary. Luton, West Midlands, ogólnie nie jest ciekawie. Jakoś tydzień temu, chyba tak, przyszedł alert na telefonach. Wiecie, tak jak są takie ogólnokrajowe alerty, że wszystkie telefony zaczynają tam brzęczeć, właśnie odnośnie pożarów, suszy i tak dalej. Zostały wstrzymane, zabronione sprzedaży wszelkiego rodzaju grillów i tym podobnych rzeczy. Ale miejmy nadzieję, że teraz już będzie lepiej. Od tam mniej więcej 2-3 dni mamy delikatne opady deszczu. To są bardzo delikatne opady, biorąc pod uwagę, że jesteśmy w Anglii. Tu jak pada, to jest ściana wody, ale zawsze to coś. Zawsze to coś, a na pewno jest to duże, no nie wiem, duży taki odpoczynek, duża ulga od tych upałów i od tej suszy, więc miejmy nadzieję, że gorące dni już nie wrócą, a w każdym razie nie aż tak gorące, jak to było do tej pory. Ale dobrze, wróćmy może do głównego tematu tego vloga, czyli do dziergania. Mam dla Was dzisiaj ukończony udzierg, ponieważ obiecałam Wam pokazać Franię od Gaboul, którą skończyłam już w zeszłym tygodniu. Miałam ją troszkę podpróć i skrócić, ponieważ no trochę mi się powyciągało mochsilko. Ja tak mam z mochsilko, nie wiem dlaczego, inni nie narzekają, więc to jest chyba po prostu mój problem. Ale mi się nie chciało, więc zostawiam tak jak jest. Patrzę teraz za okno, bo już przestało padać. Padało 5 minut. Kropiło i teraz widzę słońce, ale wciąż są granatowe chmury, więc jest szansa. Możliwe, że światło będzie bardzo tutaj szaleć, bo robi się raz ciemniej, raz jaśniej, ale wytrzymamy. Dobrze, wracając do Frani i mochsilko. Ja już Wam pokażę tutaj Franię. Frania wygląda tak. To jest taka niesamowita chmurka. Już Wam pokażę. O, prześwitująca bardzo, jak widzicie. To jest typowo coś do zarzucenia na przykład koszulkę na cieniutkich ramionczkach albo na jakiś taki top na grubszych ramionczkach. No różnie, na long sleeve'a też to można zarzucić. Jak widzicie, tu nie ma rzędów skróconych. Ja natomiast, no akurat tak mi się złapało, ale ogólnie tu nie ma rzędów skróconych. To jest najprostszy na świecie raglan. Nie ma tu absolutnie żadnego formowania. Lecimy raglanem, nie robimy rzędów skróconych, robimy rękaw, wykańczamy I-cordem, podobnie na dole. No proste jak budowa cepa, można to zrobić bez wzoru, ale ja chciałam sobie przetestować wysyłkę do UK, którą otworzyło Gaboul. Więc przy okazji właśnie zamówiłam sobie wzór z 5 motkami mochsilko, bo taki był wymóg, minimalnie 5 motków, bo na ten konkretny udzierg jest przeznaczonych 5 motków mochsilko. A mówię, mochsilko znam, lubię, jest to bardzo przyjemny moherek. On ma tam dodatek bodajże czego? Chyba merino. I lubię go, aczkolwiek już drugi raz mi się przeokrutnie wyciągnął, ale już dajmy spokój temu tematowi, nieraz o tym wspominałam, muszę się z tym pogodzić, muszę po prostu dostosować w jakiś sposób swoją pracę z tym konkretnym motkiem, z tymi konkretnymi motkami, tą konkretną włóczką. To jest bodajże kolor Oatmeal. Wygląda on inaczej na zdjęciu w sklepie, inaczej na żywo, ale jest to kolor taki dość uniwersalny, więc ni to szarość, ni to beż.
No, tak widzicie, w porównaniu do tej bluzki mniej więcej bardzo, bardzo podobny kolor, z tym, że jaśniejszy odcień. No wyszło to super, już kilka razy nosiłam, mówię, no jest za długie według mnie, ale tak bardzo mi się nie chce tego poprawiać. Wiecie jak to jest, jak już skończycie jakiś udział, to się tak strasznie nie chce do niego wracać, bo on już jest skończony, tak? Ale zobaczymy, na razie jest jak jest, zostawiam, no bo tak jak mówię, nie chce mi się. Co mnie bardzo zdziwiło, to ilość zużytych motków. Ja na to zużyłam bardzo mało. Ja tą bluzeczkę ważyłam i waga pokazuje mi 59 gramów. To nie jest 5 motków. 59 gramów to są 2 motki i trochę. Zapomniałam zważyć motki same w sobie, bo z poprzednich moich doświadczeń wychodziło, że gramatura tych motków bardzo się między sobą różniła i to było w granicach nawet 10 gram na niektórych motkach w dół lub w górę. Ale nie mierzyłam, nie ważyłam tym razem, więc nie będę się tutaj wypowiadać. Natomiast zważyłam tą bluzeczkę i ona waży dokładnie 59 gramów. Także ja mam jeszcze na drugą taką, no ale bez sensu robić w tym samym kolorze. Natomiast pomyślałam sobie, że może bym dołożyła tutaj coś, jaką cieniutką niteczkę typu alpaczkę i zrobiła ten sam dokładnie udzierk, ale w podwójną nitkę, dodając właśnie taką cieniznę jakoś. Ja mam kilka takich włóczek właśnie super cieniutkich. Pogrubiając to odrobinkę, robiąc dokładnie tym samym wzorem, dodałabym sobie rzędy skrócone, bo dlaczego nie? To nie jest jakaś fizyka kwantowa, każdy to może zrobić. I zrobiłabym sobie drugi taki, tyle że właśnie delikatnie grubszy by wtedy wyszedł, ale naprawdę delikatnie, bo planuję tu dodać bardzo cieniutką włóczkę, a może nawet coś a la cekinki Make It Bloomsien albo te perełki, zobaczę ile tego mam. Dalej na drutach 8, bo to jest robione na drutach 8 mm, tak jak według wzoru. Może zrobiłabym na 7, no coś będę kombinować, no bo mam te teraz prawie 3 motki, których do niczego innego nie użyję. Natomiast ta bluzeczka bardzo, bardzo mi się podoba i jest świetna w noszeniu i bardzo użyteczna na takie przejściowe pogody, jak teraz będą. Co jeszcze Wam chciałam powiedzieć? Ja robiłam według rozmiaru M, natomiast no wyciągnęło mi się to, mimo że tego w żaden sposób nie wyciągałam, ale się wyciągnęło praktycznie prawie do rozmiaru L ze wzoru. Bo w rozmiarze M szerokość jest podana 112 cm, w rozmiarze L 122 i ja mam 120. Długość, nie pamiętam jak tam jest w rozmiarach podana, ale w moim sweterku ta długość jest chyba pod XL już podchodzi. Nie, przepraszam. Tak, jakoś tak. No, ale no zmienił się sporo. Ale cóż, nosiłam już 2 razy. Za pierwszym razem wydawało mi się, że nie, kompletnie nie i muszę coś z tym zmienić, ale już za drugim razem mi się to już mi tak to nie przeszkadzało i to chyba kwestia stylizacji. Myślę, że damy radę. No komu by się chciało czuć moher, tak? No, ale tak, ogólnie jestem bardzo zadowolona. Ja lubię Mochsilko i mimo, że mam z nim różne przejścia, to wciąż je lubię, bo jest naprawdę przyjemne, tak? Mam już bluzeczkę Cumulus Blouse z podwójnej nitki Mochsilko. Tam mi się wydarzyło dokładnie to samo, czyli bardzo się wyciągnęło. Tamtą poprawiałam, bo tam już rękawy były o tyle dłuższe. Tutaj to akurat jest krótki rękaw, więc po prostu mam kawałek dalej za łokciem niż powinnam, ale to akurat mi pasuje. I jeszcze robiłam testy Semper Sweater od The Knit Poor Girl i tam też dodawałam Mochsilko i też się świetnie sprawdził, więc ja nie przekreślam tej włóczki, po prostu muszę uważać z nią, jak robię w pojedynczą lub podwójną nitkę, mieć na uwadze to, że ja pracuję w ten sposób, że mimo, że próbka mi się super zgadzała i ją naciągnęłam nawet lekko, bo pamiętałam, co się stało z Cumulus Blouse, wszystko się zgadzało, a w gotowym udzielgu już wyszło jak inaczej. Ale i tak jestem bardzo zadowolona, także polecam. Możecie oczywiście taką bluzeczkę wykonać sobie bez żadnego wzoru, tym bardziej, że mówię, nie ma tu żadnego formowania, rzędów skróconych, niczego takiego. No, ale się nagrałam. Dobra, jakaś ta kamera tak dziwnie, nie wiem, trochę ją może tak chyba lepiej. Dobra, nieważne. Ale, mimo że nie lubię wracać do starych udzielgów, ostatnio Wam powiedziałam, że będę chciała dokonać zmian w moim... I teraz następuje chwila grozy, ponieważ zapomniałam. Nie wiem. Jest to wzór od Creabea, czyli od Rebecki Clow.
ale nie pamiętam nazwy, więc wam tu napiszę. I to jest bluzeczka, była bluzeczką z krótkim rękawkiem, wykonaną Sadness Garnier. Ja jej praktycznie nie nosiłam, bo Sadness Garnier, podobnie jak Drops Bell, no jak jest bardzo ciepło, to jest to jednak za grube. Jak jest chłodno, no to te krótkie rękawy znowu tak nie do końca. I stwierdziłam, że ja bym miała dużo lepszy użytek z tego konkretnego udziergu, jeżeli on będzie miał dłuższe rękawy, na przykład 3/4, i wtedy będzie idealną bluzką przejściową. I tak też zrobiłam. Tak też zrobiłam. Zasiadłam jednego pięknego wieczora i przedłużyłam rękawki. I proszę. Są teraz takie. Tak, było blokowane, a mimo wszystko tu się tak robi, no ale tutaj jest ściek ściągaczowy, chociaż tu na body jakoś to ładniej, wiecie, dalej są takie takie tu wcięcia. Tego nie widać, jak ma się na sobie, natomiast jak wisi, no to widać. A szczerze mówiąc, nie chciało mi się tego jakoś bardzo naciągać, ani nic robić, bo pasowało mi tak, jak jest. Natomiast jak mam to na sobie, to te rękawki nie należą do szerokich. One ładnie tak się układają na ręce, są dopasowane, ale nie obcisłe. Więc mi tutaj wszystko gra. I teraz ta bluzeczka będzie, mam nadzieję, użytkowana dużo bardziej, ponieważ, no mówię, ten rękawek 3/4, po pierwsze jest to moja ulubiona długość rękawu, bo w niczym nie przeszkadza, tak? Jak muszę iść umyć gary, cokolwiek zrobić, nie muszę podciągać rękawów, mam je zresztą do takiej bluzeczki właśnie z letniej włóczki, no bo linę jest jakby nie było letnią włóczką. To jest połączenie bawełny, lnu i chyba wiskozy, aczkolwiek mogę się mylić. Jednak z długim rękawkiem zdecydowanie bardziej mi to będzie z długim, no 3/4 rękawkiem zdecydowanie, wydaje mi się, częściej będę to mogła nosić. No na pewno do późnej jesieni, na przykład z jakimś żakietem na wierzch czy coś. No myślę, że tak, więc chciałam się pochwalić, że wykończyłam, bo one się kończyły tu. Tutaj był taki malutki ściągacz, podobnie jak tu jest taki króciutki ściągacz zrobiony. Tutaj też był właśnie taki króciutki, więc sprułam sobie do momentu tutaj tych lewych oczek, no i poleciałam dalej do końca według tego powtarzającego się wzorku. Także wygląda to tak. Bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba i mam nadzieję, że właśnie będę teraz nosić ją zdecydowanie częściej. Mam też coś, co wam tylko szybko pokażę, natomiast nie będę jeszcze o niej mówić. Jest jeszcze odrobinę wilgotna i wymaga jeszcze pewnych poprawek tu i ówdzie. Natomiast chcę wam pokazać, ponieważ po nagraniu ostatniego vloga, dzień czy dwa później, zaczęłam nowy projekt i tak się z nim rozpędziłam, że go skończyłam. Więc nie było szans, żebym wam pokazała cokolwiek w trakcie. Już mam skończony udzierg, więc chcę wam tylko pokazać, że takie coś się wydarzyło. O, takie coś się wydarzyło. To jest Iorum Top. Opowiem wam konkretnie o wszystkich za i przeciw w kolejnym vlogu. Jak widzicie, tutaj są takie niedociągnięcia. Tu możliwe, że będę dawać gumeczkę. Ja też sporo rzeczy musiałam zmienić, ale ogólnie jestem zadowolona, tylko mówię, mam tutaj niteczki takie gdzieś wystające do pochowania. No, ale ogólnie jestem zadowolona, tylko wymaga on odrobinę uwagi teraz. I przygotuję się bardziej, sprawdzę sobie notatki i tak dalej, przygotuję się do opowieści o nim, co tam mi się podobało, co mi się nie podobało. Oprócz tego, że dziergałam, również prułam. I ja pamiętam, że w ostatnim vlogu, jak było tak gorąco i mój mózg nie pracował zbyt dobrze, coś mnie drażni w tej kamerze. Nie wiem co. Może trochę niżej. Może tak. Nie wiem, jakoś dziwnie siebie widzę. W ostatnim vlogu wspomniałam wam, że sprułam albo że będę pruła dwie rzeczy. Już nie pamiętam, czy że będę, czy że sprułam i miałam wam powiedzieć jakie, a później zaczęłam oczywiście gadać, oczywiście się zagadałam i zapomniałam, że o tym mówiłam, więc powiem wam dzisiaj. Sprułam dwa topy. Pierwszym z nich jest My Dotline Top.
Tak, ten top, z którym tak się namęczyłam, który doprowadzał mnie do szewskiej pasji i to właśnie on został spruty. No niestety, niestety. Dlaczego? Mówiłam wam, że nie jestem go pewna. Mówiłam wam, że nie bardzo odpowiada mi to, jak on się układa. Nie bardzo odpowiada mi gęstość dzianiny, jaką uzyskałam, mimo że w próbce, ale właśnie to mi się nie podobało. Jedyne, co mi odpowiadało w tym wzorze i w tej ukończonej bluzeczce, to kolory i użyta włóczka. Ponieważ tam było połączenie Isaiah Trio One w podwójną nitkę oraz Isaiah Mulberry Silk. I byłam bardzo zła byłam, bo jednak sporo pracy mnie to kosztowało, długo to robiłam, włóczka do tanich nie należy, jeśli chodzi o Mulberry Silk, bo Isaiah Trio One wydaje mi się, że raczej jest w takiej bardzo przystępnej cenie, biorąc pod uwagę, jak dużo tej włóczki mamy w moteczku. No i sprółam. Z pomocą, dzięki Bogu, mojej cudownej maszynki od Keido, o której wam mówiłam i robiłam osobny film z recenzją, możecie sobie zajrzeć. Natomiast drugim, i mam tą włóczkę odzyskaną, właśnie brązową, jeszcze nie wiem dokładnie, co będę z niej robić, ale coś na pewno. Coś na pewno. Chcę tutaj zobaczyć teraz, jak się nazywa drugi top, który... Gdzie ja to mam? Który sprółam. Mam tak, Stashed Friends Library. O, projekty. To będzie chyba w projektach. To mam nadzieję, że ja to dałam do projektów na Ravelli, bo nie pamiętam za Chiny Ludowe znowu. To co przedłużałam rękawy, to był Stuffing Light. Stuffing Light. Natomiast ten inny, gdzie on jest? No i wszystko wrzuciłam na Ravelli, oprócz tego topu. Prawda? No raczej. Mam tutaj pierdyliard chust. Nawet widzę ten top na zdjęciu, w którym pokazuję chustę czy tam szaliczek, ale topu nie ma. No przecież nie wytrzymam, kochani. No dobra, nieważne, nic z tym teraz nie zrobimy. Może w międzyczasie, jak będę wam mówić, to go znajdę. W każdym razie włóczka była to Lamana Cosma, tak, bo Como to jest inna Cosma chyba. To jest też taka letnia włóczka, dość gruba, to jest tak w okolicy grubości DK. I to był chyba lacy loop top, taki wiecie, dziurkowany. Od kogo on był, to już za Chiny Ludowe sobie nie przypomnę, ale ja go zaraz tu na Instagramie znajdę. No chyba, że się nie pochwaliłam na Instagramie, to wtedy już mamy pozamiatane. Nie, jest, to jest ten top. I on się nazywa Lacy Loop Top, czyli dobrze kojarzyłam, od Other Loops. Ja go robiłam tak, Lamana Cosma, tam było 5 moteczków i troszkę, bo wykańczałam sobie brzegi białą włóczką. Jest już spruty. Już go nie ma, moi drodzy, natomiast jest włóczka. To jest mój top, bez tych białych wykończeń. To jest mój top, spruty, wyprany, no zmoczony i zawieszony, żeby się trochę rozprostował. Teraz natomiast od jakichś 3-4 dni czeka na zwinięcie w kłębuszki, czy tam precelki, czy cokolwiek, ale mi się nie chce, więc tak sobie jeszcze poczeka, na klamce wisi. Nikomu nie przeszkadza, mam nadzieję. Tak, sprułam. Dlaczego sprułam? Wzór jest super, ale coś mi się nie podobało. Nie podobało mi się, może nawet nie tyle, jak na mnie leży. Ja go ze 2 razy miałam na sobie, ale nie czułam się w nim dobrze. Ja jednak nie przepadam za takimi dziurkowanymi rzeczami w udziergach typu bluzka letnia. One mi się podobają i podejrzewam, że chętniej bym je nosiła w czymś takim, jak na przykład letni sweterek, tak, z długim rękawem. Nawet mam taki wzór od Creabea, który chcę wykorzystać. Natomiast w tym nie bardzo. Tam jeszcze na dole był ten ściągacz, bodajże z oczek przekręconych, który tak ściągał to wszystko i to nie do końca też mi odpowiadało. No ogólnie coś mi nie odpowiadało w tym topie i wiedziałam, że ja go nosić nie będę. No a szkoda, prawda? No bo no szkoda, no co ja wam powiem, no szkoda. Natomiast
Włóczka bardzo mi się podoba, bardzo mi odpowiada, jest niezwykle przyjemna, świetnie pamiętam się ją przerabiało. Ona fajnie oddycha, jest mięciutka, naprawdę super fajna włóczka i było mi szkoda, że ta bluzeczka po prostu wisi sobie w szafie i ja jej w żaden sposób nie wykorzystuję. Więc przyszedł ten moment i spróbowałam, będę mogła sobie wykorzystać tę włóczkę na coś innego. Zanim jeszcze przejdziemy do udziergów kolejnych, czyli tych, które mam w trakcie, nie ma ich dużo, całe 2 i już je znacie. Nie szalałam. Chciałam Wam pokazać mój notatnik, w którym sobie wpisuję projekty. I teraz tak, na początku to było tak w miarę regularnie, tak? W miarę regularnie. No, a później tak jakby się zapomniało i było mniej regularnie. I to widać po ilościach zapisywanych informacji, że po prostu wracałam do tych projektów i uzupełniałam ten zeszycik. No, trochę szkoda, ale wczoraj usiadłam, znowu wróciłam się do wielu projektów. Wpisałam je na nowo i może tym razem uda się, że będę to robić regularnie. Ja oprócz tego mam na Ravelli na swojej stronie większość, nie powiem wszystkie, bo właśnie wyszło szydło z wora, że nie wszystkie, ale mam większość swoich projektów i tam staram się, jak zaczynam projekt, od razu wstawiać, bo wtedy tak, druty sobie wpisuję, jakie tam mam, włóczkę jaką mam i na przykład jak zdarzy się, a zdarza się chyba każdemu, że odłożę ten projekt na dłuższy okres czasu, później drutów potrzebuję, odkręcę je i za Chiny Ludowe już nie pamiętam jakie tam były, jak chcę wrócić do tego projektu, czy nawet jak robię jakiś żakard, czy cokolwiek i nie zaznaczę sobie rzędu, to mogłabym sobie w ten zeszyt dodatkowo wpisać i taki był plan, no ale wiecie, z planami jest tak. Ogólnie wyglądało to wstępnie tak, czyli na jednej stronie miałam etykietki z przyczepionymi resztkami włóczek. Tutaj miałam podstawowe informacje, czyli co to jest, dla kogo, rozmiar właśnie jaki robię, kiedy zaczęłam, kiedy skończyłam, rozmiar drutów oraz jakie tu, nawet ładnie pisałam, jakie to są druty, nie tylko ich rozmiar, włóczkę, nawet sobie robiłam małe rysunki, ja nie umiem rysować, ale wiecie, no widać, że to jest jakiś sweter czy bluzka, tak? I tak to wyglądało. Później już mi się troszkę odechciało. I na przykład etykiet już nie mogłam znaleźć, ale jeszcze miałam gdzieś resztki włóczki, to coś dodawałam, tak? No i tak, tutaj to już na przykład wczoraj uzupełniałam, znalazłam etykietki, włóczek już nie mam, ale coś tam wpisałam, tak? Tutaj na przykład już troszkę lepiej, bo mam i etykietki, i włóczkę, i nawet zdjęcie sobie wydrukowałam na takiej ręcznej maszynce, wiecie, że możecie sobie z telefonu wydrukować, taka taśma idzie. Jakościowo to są słabe zdjęcia, ale lepiej to wygląda niż te moje odręczne rysunki. Tutaj na przykład już ostatnie Cumulus Blouse. Miałam samą włóczkę, znalazłam już, nie wiem, nie posiałam gdzieś etykieta, przecież niedawno robiłam. I widzicie, no informacji dużo tu nie wpisałam. No ale te podstawowe, tak? No, tutaj też nawet ładnie to wygląda, tylko że właśnie tutaj mam z tyłu etykiety, które staram się trzymać i nie wywalać. No i tak bym chciała właśnie mniej więcej to teraz robić, powiem Wam, że właśnie mam etykiety, włóczki, bo na etykietach mam i gramaturę, i kolor. Nie muszę tutaj wtedy wpisywać i skład, co ma w składzie, jakie kolory i tak dalej, bo wszystko bym miała wtedy na etykietach. Tu chciałabym zapisywać oczywiście nazwę wzoru, autora, po co to robię, czy to jest na przykład test, czy to jest nie test, kiedy zaczynam, kiedy kończę, jakich drutów używam i właśnie nie tylko rozmiaru, ale także konkretnych drutów. I też nie metalowe, drewniane, ale z takim konkretnym podziałem, czyli na przykład, że robię na drutach Ciaogu Forte 2.0 albo na drutach Ciaogu Quads i tak dalej, ponieważ ja na każdych z tych drutów otrzymuję inną próbkę, nawet jeśli to jest ten sam rozmiar, podobnie jak na przykład na drutach drewnianych otrzymam inną próbkę niż na metalowych. Na metalowych
kwadratowych uzyskam inną niż na metalowych okrągłych i inną niż na aluminiowych, czy jakie one tam są od Adinovel, które są ala kwadratowe z wypustkami, więc to muszę wpisywać, bo to jest bardzo pomocne, jeśli odkładam sobie projekt na później. No właśnie, z jakiej włóczki i ilość tych włóczek, bo tego też zapominałam wpisywać, ale ile zużyłam. W razie gdybym chciała projekt powtórzyć, albo nawet wy mnie pytacie i ja, o Jezu, no nie wiem, nie wiem, czarna dziura, nie? Więc bardzo, bardzo, bardzo bym chciała robić to regularnie i na bieżąco, bo później po prostu zapominam i tych informacji już nie mam. To jest taki zwykły notesik w taką, o wiecie, w te kropeczki. No i ja mam różne takie washi tape, różne naklejeczki, różne pierdoły, mam tego dużo, bo ja lubię takie rzeczy, więc ja tego mam sporo, więc sobie tutaj ciepnę jakąś, o, tu naklejka, tam naklejka, tutaj to i tak, o, bez żadnego jakiegoś planu czy coś. Nie siedzę i nie planuję sobie, o teraz zrobię tak, nie. Co mi tam pod rękę wlezie, co mi się uzna, że pasuje, to robię. No wiadomo, on jest trochę gruby, można go jeszcze zacisnąć, ale tak, ile on ma stron? 180, bo tu są ponumerowane strony. Zaczyna się, tak, no powiedzmy 180, a ja jestem na stronie 83. No to tak naprawdę jeszcze drugie tyle projektów spokojnie mi się zmieści. Tu jest taki dzędzelek na długopis, ale tu wypada z tego, bo się wyrwało, więc nie używam, ale ma gumeczkę, co jest bardzo fajne, bo te wszystkie wtedy etykietki mi nie wypadają. Ma piękny żółty kolor, ja to chyba na Amazonie kupiłam, nie pamiętam. Chciałabym sobie też tu jakieś naklejeczki walnąć, ale na razie najważniejsze jest to, co jest w środku. Także to wam chciałam pokazać, że robię i trzymajcie za mnie kciuki, żebym robiła to regularnie. Naprawdę, bo to jest bardzo przydatne. Ok. Projekt, który jest w trakcie od dłuższego czasu, czyli ten sweterek. Sweterek jak od Walentyny Włóczkomaniaczki, który robię w ramach testów. Jest jeden rękaw, drugiego jeszcze nie ma. Rękaw jeden jest skończony. Nie wiem, czy już wam pokazałam. Chyba tak, chyba już był skończony ostatnio. Rękawy, te ściągacze na rękawach i na dole są wykonane z włóczki Alvor, której nienawidzę całą sobą. Alvor od Rosario Squattro. To jest taka włóczka. Ja wiem, że ona jest fajna. Ona ma świetny skład i w ogóle piękne kolory. Kolory ma cudowne. I ona jest szorstka. Mnie nie gryzie, bo jak wiecie, mnie nic nie gryzie, ale ja mam bardzo sensoryczny problem z tą włóczką, taki okropnie sensoryczny, do tego stopnia, tak jak trzymam jest fajnie, ale w momencie, kiedy ja tą włóczkę przerabiam, prawda, i mam ją, ja na przykład nie owijam kilka razy włóczki, ja mam tylko tak na palcu, ja później jak robię na przykład oczka, to ja sobie zaciągam każde oczko, taki mam styl robienia, ale w momencie, kiedy ja tą włóczkę mam tu i mam ją jeszcze tu, w ten sposób przytrzymuję sobie zawsze włóczkę, aż mnie te jakieś dreszcze przechodzą. Nie mogę, jak mnie to, mi to sprawia fizyczny ból. Ten sweterek sprawia mi fizyczny ból. Ta włóczka mnie zabije, ja wam mówię. Po prostu tak mówię, jak trzymam w motku jest okej, no nie jest to najprzyjemniejsza rzecz na świecie. Nie chciałabym z tego mieć żadnego udziergu, żadnego swetra, żadnej bluzki, niczego. Nie wiem, co bym mogła z tego mieć, nawet nie torebkę, nie wiem. Dla mnie to jest włóczka nie, gdzie jak wiecie, ja naprawdę jestem odporna, ale przez to, że ona mi sprawia tak sensorycznie złe odczucia, ja po prostu nie chcę już na nią patrzeć. Ale cisnę ten sweterek, bo zrobiłam testy, chociaż powiem wam, że już mnie 1000 razy naszło napisać do Walentyny: kobieto, ja tego nie chcę, ja ci płacę za wzór, ja nie mogę tego zrobić, ale ja nigdy nie nawaliłam żadnych testów i nie chcę tego nawalić, więc robię i płaczę, bo sweterek jest super, wzór jest super, włóczka jak jest, och cudowna, kocham ją, natomiast to prowadza mnie do szewskiej pasji. Ja tu mam więcej niż połowę do momentu rozdzielenia na przód i tył, bo później są rozpierdaki, tak? Więc jeszcze naprawdę spory kawał.
Tu jeszcze muszę zrobić rękaw. No tu będę, wiadomo, rękaw robiła jakiem, więc super fajnie i przyjemnie, no ale trzeba zrobić ten paskudny jeszcze ściągacz, nie? Ale robię najpierw to, bo tego jest najwięcej. Jak z tym się uporam, będę mogła na chwilę wrócić do jaka, odpocząć i później już zostanie tylko ten ściągacz. I uwierzcie mi, ja taki ściągacz robiłam tydzień. Nie dlatego, że to jest coś trudnego, nie, to jest ten Fisherman chyba, Rip Stitch, coś takiego. To się robi łatwo, szybko i przyjemnie, jak zwykły ściągacz, ja nie widzę specjalnej różnicy. No fakt, podbiera się inaczej oczko prawy w co drugim rzędzie, ale to nie nastręcza żadnych trudności. Ale to jest dla mnie męczarnia sensoryczna. Stoicie jak po grudzie, no ale robię, bo wrzesień za pasem, no. Także mam tyle. No, wygląda to tak na razie. Fajne jest to połączenie kolorów, wszystko jest fajnie, tylko ta włóczka jest dla mnie tak nieprzyjemna w przerabianiu, że po prostu... Ale ja no muszę skończyć, muszę się wziąć w garść i nie wiem, dobrą kawę, najlepiej jakąś taką, wiecie, z kosty, z dużą ilością bitej śmietany i obstawić się jeszcze do tego czekoladkami, może jakoś przetrwa. No, ale tak, to jest w trakcie. Jak widzicie, powoli, bo ostatnio wam pokazałam, to byłam na drugim rzędzie tutaj. Teraz sobie przypomniałam, więc już trochę jest, to jest ponad 30 rzędów chyba w tej chwili, tak? Albo to są marzenia ściętej głowy. Na pewno jest ponad 20. No, tak liczę, że jest ponad 30. No, także tak to wygląda. Dalej jestem na pierwszym motku tego czegoś. Jeszcze mam jeden. No, także tak. To jest jeden udzierk i no, tak jak tamtą bluzeczkę, co wam pokazałam, tak szybko zrobiłam. Prawda jest taka, ja myślę, że ja podświadomie narzucam nowe rzeczy na druty, żeby mieć powód, żeby odstawić ten sweterek, czy nie tyle sweterek, żeby nie dotykać tej włóczki. I tak się wkręciłam, że skończyłam tą bluzkę, odstawiłam całkowicie i w międzyczasie skończyłam bluzkę, nie? A mogłabym tak naprawdę skończyć te ściągacze, bo tu naprawdę nie jest dużo roboty, tylko mówię, no przez to, że ja tak źle się czuję przerabiając tą włóczkę, ja to wieki robię. No wieki, już bym 5 razy, tak, drugi sweter bym skończyła. No, ale dobra, już koniec marudzenia. Koniec marudzenia. To też znacie. To też znacie. Na długość wiele nie urosło z od ostatniego vloga. To jest Pier 39, tak się nazywa wzór i to jest Isabel Kremer. Połączenie Isaiah Mulberry Silk z Arctic Pearl od Pasquali. Opowiadałam wam o tych włóczkach w poprzednim vlogu, jak chcecie sobie zajrzyjcie. Paseczki są robione taką włóczką od Furora Yarns, nie pamiętam teraz nazwy, też mówiłam ostatnio, ona się kosi, wiele z was mi tutaj pisało, że ona się bardzo kosi i tak dalej i faktycznie jak patrzę bliżej na te paseczki, no kosi się koszmarnie, na szczęście to są tylko paseczki z 2 rzędów, więc to się w żaden sposób nie będzie rzucało mi w oczy. I tak jak mówię, urosło, tu miałam koniec, nie zaczęłam jeszcze wtedy tego paseczka ostatniego, więc to urosło, ten paseczek i tu jest chyba 9 czy 10 rzędów. Mówiłam wam też, że się pomyliłam, ponieważ robiłam tutaj paseczek i tu nagle zrobiłam o jeden rząd więcej. Więc uznałam, że tutaj też zrobię o jeden rząd więcej. I teraz się zastanawiam, czy nie zrobię tego w ten sposób, że tak, nie wiem, przykładowe liczby. Tutaj mam 10 i tu mam 10 odstępu między cienkimi paseczkami. Tu mam później 11 i 11 i czy nie zrobić później następnego 12, 12, 13, 13, także po 2 paseczki po taką samą ilość okrążeń i później zwiększam o jedno okrążenie w kolejnych 2 paseczkach i zwiększam. Może tak zrobię, a może nie. Jeszcze nie zdecydowałam, tak? Zobaczymy, czy mi się... Myślę, że nie byłoby źle. Natomiast co zmieniło się tak bardziej, to to, że zrobiłam już sobie, kochani, wykończenia, czyli rękawki. One wyglądają w ten sposób. Jak widać, one są robione formowane za pomocą rzędów skróconych. Dzięki temu robi nam się taki piękny daszek tutaj, akurat czekajcie, twarz zasłonię. O, tu na ramionach robi nam się taki ładny daszek, tutaj jest tego mniej, piękny taki rogalik. Dzięki temu one ładnie tutaj na ramionkach się układają. No i oczywiście, jak widzicie, to są oczka przekręcone prawe, które też się
wykonuję jako oczka przekręcone lewe na lewej stronie. Średnio przyjemne jest. Przekręcone prawe to dla mnie nie problem, przekręcone lewe już tak nie lubię za bardzo, ale to nie jest aż tego wbrew pozorom tak dużo. Tym bardziej, że ja jeden zrobiłam źle, musiałam pruć, ponieważ tutaj w pewnym momencie, jak zaczyna się robić te rękawki, tam autorka bardzo dokładnie mówi: przełóż te oczka, ramionka na druty, podbierz tyle i tyle oczek wzdłuż tutaj, podbierz tyle i tyle oczek tutaj i tyle oczek tutaj. I w każdym momencie pisze place marker tu, czyli daj marker tutaj, daj marker tutaj, daj marker tutaj. No i ja tak czytałam, że tylko te 2 markery doczytałam, zapomniałam o trzecim. Więc mi to wyszło nie dość, że więcej roboty, bo ja zamiast tutaj robić i powiększać co jakiś czas, to naprawdę poszło szybko, to ja jakoś tak leciałam naokoło i powiększałam tak. No, w każdym razie zamiast takiego ładnego właśnie jak teraz widzicie rogalika, to ja tu miałam całą tą szerokość tak samo i ten rogalik mi wychodził gdzieś tu, tyle że od tyłu, nie? Że tu było najwęziej, tu było szeroko, tam było szeroko, a tu było wąsko, a to powinno być tu. Ale to była całkowicie moja wina, bo ja po prostu źle odczytałam. Tam nie dało się tego źle odczytać, ja po prostu nie doczytałam do końca, no nie oszukujmy się. Totalnie moja wina, bo zanim sprułam jeszcze, mówię, nie spróję, bo może tak ma być, albo nie wiem. I zrobiłam sobie drugi. I już tak dokładnie czytając cały ten opisik, jak to zrobić, ten początek. I poszło bezproblemowo, pięknie, ładnie i dużo szybciej niż ten poprzedni. Więc sprułam sobie, zaczęłam od nowa i mam już to gotowe. Czyli z tego, co widziałam we wzorze tutaj, przodu, w sensie się niczym nie wykańcza. Ta bułka, jeszcze raz powtórzę dla tych, którzy nie widzieli poprzedniego vloga, tu robi się taka bułeczka, ponieważ tu jest więcej, tak jakby więcej dzianiny, ponieważ ten kawałek był blokowany. I to połączenie włóczek się bardzo rozluźnia po blokowaniu, więc dlatego jak tak luźno trzymam, powstaje taka bułeczka. To się później wszystko tak rozluźni i to się wyrówna. Ale wygląda to w ten sposób, więc teraz lecę już tylko w dół na odpowiednią długość i chyba ściągacz jest też wykonany za pomocą oczek przekręconych, ale szczerze mówiąc nie wiem, bo ja nie czytam nigdy wzoru. Oj, zaraz tutaj coś popróbuję. Nie czytam nigdy wzoru do przodu, a nie pamiętam już teraz jak to... Przepraszam, jak to na zdjęciach wyglądało. Także tak. I to są, moi drodzy, wszystkie moje udziergi na chwilę obecną. Co nie znaczy, że nie mam planów. Mam plany. Ja wam te plany zdradzę i zobaczymy, co z nich wyjdzie. Pewnie nic, ale dobra. Waham się między kilkoma projektami. Pierwszym z nich jest Easty od Anne Wencel i to bym chciała zrobić z połączenia Itokinu, czyli jedwabiu od Ito z Holstgarn Coast, które sobie zamówiłam w 2 odcieniach, chyba Ecri i DAF, nie jestem pewna, w jakichś takich jasnych. Jako nitki dodatkowe też właśnie chciałam mieć te włóczki, bo mi się podobają. Kolejnym pomysłem jest Teatop i to jest chyba Susan Muller, albo inna projektantka, albo Lenit, nie pamiętam. Z Bell w kolorze takim morskim, szmaragdowym, butelkowym, kiczor. Jak się zdecyduję, to wam pokażę. Kolejną opcją jest również włóczka Bell, ale w kolorze takim naturalno-beżowo-gliniastym, ale nie gliniastym, brązowo-gliniastym, tylko klej taki, wiecie, jasny. I to byłoby na bluzeczkę Hedi czy Hedi T. Ja ją wam pokazywałam w zestawieniu wzorów lipsowych. Wielu z was się spodobała, mi również bardzo się podoba. Ma świetną próbkę, bo ma 20 oczek. To jest jedna z moich ulubionych próbek, bo bez problemu ją uzyskuję. Mam włóczkę Bell, która jest jedną z sugerowanych. Mam też inne włóczki, z których mogłabym ją zrobić, ale ta Bell już troszkę leży u mnie i lubię włóczkę Bell. Więc może to, chociaż tu właśnie mówię, jeszcze jest możliwość, że zmienię wybór włóczki. Natomiast czwartą
propozycją. Czwartą propozycją, kochani, jest, co jest? Co ja chciałam? Aha, kamizeleczka. Ta kamizeleczka, o której też Wam wspominałam w lipcowym zestawieniu wzorów, i to jest kamizelka Flock Vest się nazywa, na guziczki, taka crop z paseczkami. Zrobiłam już sobie próbkę z włóczki, którą chciałabym na nią wykorzystać. Próbka się zgadza, więc jest duże prawdopodobieństwo, że będę ją robić. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Ale wiem, że nie będę tego robić teraz. Będę robić... No nie wiem kiedy. Nie wiem, ale będę robić. Tylko tak, próbkę widzę, ale Wam jej nie pokażę, bo jest daleko. Bo jest daleko. I jest przypięta na tablicy. Obawiam się, że jak ją odepnę, to coś się może stać. Pokażę Wam, jak już będę się za ten wzór zabierać, albo przy okazji, jak będę Wam o tym wzorze opowiadać, bo będę o nim opowiadać w kolejnym filmiku z zestawieniem wzorów, tym razem sierpniowych. I on się niedługo pojawi, bo sierpień się już kończy. Dobra. Co dalej? Dalej będą wzory, kochani. Dalej będą wzory. Porozmawiamy sobie standardowo o wzorach. Chciałam Wam jeszcze coś powiedzieć, ale to Wam powiem przy okazji wzorów. O, właśnie, możemy to połączyć. Także następna część tego vloga już przed nami. Pierwszym wzorem, jaki chciałabym Wam pokazać, to jest Slow Morning Sweater od Souvenirs. I teraz tak, dlaczego ten wzór? On mi się podobał już jakiś czas temu, miałam go tam w ulubionych, ale nie zakupywałam, bo nie planowałam go robić. Natomiast zrobiłam zakupy w Lilopi, skuszona przez Dagmarę, która pokazała mi próbkę nowej włóczki od Lilopi. To jest taka z tych ala dmuchanych włóczek. Nie pamiętam teraz za Chin Ludowej jej nazwy, więc Wam nie powiem, ale bardzo chciałam ją zamówić i przy okazji znalazłam sobie świetny wzór na nią. I to jest właśnie ten wzór od Souvenirs. Tutaj mamy włóczki sugerowane Sadness Gun Cos, Camaro Snefnut, Isager Jan Soft, Sadness Gun Poppy, Novita, Halaus. 15 oczek na 24 rzędy, to jest próbka na drutach chyba 6 mm, bo tu są podane druty 6 i 5 mm. Mamy rozmiary od XS do 4XL i wzór jest w języku angielskim. I teraz co my tu mamy? Zaczynamy od rzędów skróconych, które będą nam tutaj ładnie robiły wycięcie. Robimy raglan, czyli mamy powiększenia raglanowe, bo to jest sweterek raglanowy. Następnie standardowo rękawki, oczka rękawków odkładamy na żyłki pomocnicze, czy tam na niteczkę, czy na cokolwiek i lecimy w okrążeniach i tyle. I tyle. Tutaj wykończenia są zrobione bodajże akordem, chociaż nie, tutaj jest chyba rząd oczek lewych i później łańcuszkowe zakańczanie. Tak, neckline, czyli tutaj góra pozostaje niewykończona, z tego co pisze autorka, ale można oczywiście sobie dodać jakiś ściągacz, albo można sobie I-cordem to wykończyć. Z tym nie ma problemu. Rozmiary, tak jak mówiłam, od XS do 4XL. I teraz, jeśli chodzi o wymiary ukończonego swetra, to wahają się od 80 do 149,5 cm w obwodzie. Sugerowany pozytywny luz to jest od 8 do 10 cm. No i teraz tyle. Tak, 6 mm. Tak, 6 mm to są podstawowe druty, więc szybciutko by się to robiło. To 15 oczek, jeśli chodzi o próbkę, więc na pewno jest to szybki udział. Podoba mi się, bo jest to zwykły sweterek raglanowy. Jak wiecie, ja lubię raglanowe sweterki, lubię też styl pisania Souvenirs. Ja dla niej testowałam i coś jeszcze robiłam, więc ja już ten wzór sobie zakupiłam. Tak, ja już sobie zakupiłam. Z tego tak mi się wydaje, ale nie jestem pewna, chyba tak. I włóczka do mnie jedzie. Dzisiaj dostałam maila, że już została spakowana, już do mnie jedzie od Lilopi. Ja ją będę robić prawdopodobnie właśnie z tej włóczki w połączeniu z niteczką cieniutką z cekinami, też od Lilopi.
ale to zobaczę, jak to wygląda w rzeczywistości, jak już do mnie przyjdzie i wtedy Wam również pokażę. Kolejnym wzorem jest Salad and Back od Susan Mule. Ja nie jestem pewna, czy Wam pokazywałam ten wzór, czy nie. On mi się rzucił znowu w oczy w mojej bibliotece. Przypomniałam sobie, że miałam ją robić. To jest wzór na szydełko. Mimo wszystko myślę, że mogę Wam tu o nim powiedzieć. On jest robiony z włóczki Lamana Ika, którą jeden motek mam, więc mogę sobie porównać grubość i strukturę tej włóczki, gdybym chciała coś zamieniać, a prawdopodobnie tak będzie. Mamy tutaj 18 oczek na 8 rzędów, tyle że mówię, to jest szydełko, dokładnie szydełko w rozmiarze 3 mm. Wzór jest w języku angielskim i niemieckim. Mamy wszystko po niemiecku, więc w ogóle no, nie będę tego czytać, wybaczcie. Wybaczcie. Lamana Ika to jest włóczka, z tego co pamiętam, bawełniana, zaraz sprawdzimy. Tak, bawełniana i ona ma w 50 gramach 80 metrów, natomiast druga, Hobby Paulina, to jest rafia i ona ma 85 metrów w 50 gramach. To są dwie włóczki sugerowane. Ja nie wiem, czego bym użyła. Musiałabym popatrzeć, co mam, ale na pewno lepiej, żeby to była jakaś włóczka sztywniejsza. Ja bym chyba bardziej poszła właśnie w rafię albo dokupiła sobie tej Lamany Iki, bo ja pamiętam, że ona była całkiem fajna i na taką torebkę na pewno by się nadała. Miała lekko łańcuszkową strukturę, więc ona by była fajna. I to jest taka zwykła, najzwyklejsza tote bag. Ja bym ją traktowała na przykład jako taką torbę na zakupy. Raczej nie robiłabym tutaj podszewki. Dno jest tutaj robione z tego, co widzę ze słupków, więc nic by dołem nie wypadało. Dziurki nie są jakoś przesadnie duże, więc nawet bym tu się nie bawiła w podszewkę i to jest torebka, którą też mam na liście, już druga od tej samej autorki, bo jest jeszcze inna torba, o której też Wam kiedyś opowiadałam, którą chciałabym zrobić właśnie od tej autorki. No ale tutaj koniecznie, to szczególnie na lato jest świetna torba. Więc myślę, że może w międzyczasie jako taki dodatkowy projekt, jak mi się czasem zachciewa szydełka, to mogłabym właśnie ją sobie zrobić, wiecie, dla odpoczynku od drutów sobie parę rządków tego zrobić. Myślę, że jest to całkiem dobry plan. I na koniec mam dla Was kardiganik od Andrea Maury, Frost Lines. Ja też sobie już chyba kupiłam ten wzór. On jest też zaprojektowany jako crop cardigan, czyli taki krótszy. I mi takie kardigany odpowiadają, ponieważ ja i takie narzucam na coś. Ja ich nie noszę na gołą skórę, więc brzucha mi tam widać nie będzie. Ale dobrze, mamy tutaj 19 oczek na 28 rzędów. Włóczka sugerowana to jest fluff. Nie znam tej włóczki. 50 gram, 119 metrów. Próbka 19 oczek, 28 rzędów na drutach 4,5 mm. Mamy rozmiary od 1 do 10 i wzór jest napisany w języku angielskim. Tutaj na zdjęciach widzimy kardigan wykonany w paseczki. Oczywiście, jeżeli nie lubimy paseczków, możemy sobie zrobić jednokolorowy. Mi się tu akurat paseczki podobają. Tu jest chyba double knitting button band, czyli taka fajna, trzymająca bardziej strukturę, ale zobaczmy, co tutaj koleżanka, projektantka pisze. Czyli tak, robimy od góry do dołu. No tak, no wiadomo, no rękawy są odłożone na nitkę, czy tam żyłkę pomocniczą. Co tam dalej? No można zmodyfikować długość i tak dalej. Nic tu więcej nie jest napisane, czyli no tak standardowy. No, standardowe wykonanie, więc nie ma tutaj, tu jest nawet podany link, gdybyśmy chcieli wydłużać sweterek, to wiadomo, inaczej będą umiejscowione te dziurki na guziczki i tutaj jest podany link do czatu, który może być, jak autorka pisze, pomocny właśnie w tego typu zmianach. I teraz, jeśli chodzi o obwód ukończonego udziergu, to waha się od 76 do 167,5 cm, czyli dość spory rozstrzał, fajnie.
i pozytywny luz od 0 do 15 cm, czyli możemy sobie go zrobić przy ciele, możemy oversize'owy. Ja bym zrobiła nie tak całkiem ściskający, ale jednak bardziej przy ciele, taki, żeby nie wiem, na przykład na sukienkę założyć, albo nie wiem, na jakąś obcisłą bluzeczkę z długim rękawem, long sleeve na przykład i spodnie z wysokim stanem i do tego taki właśnie sweterek. Tak go widzę, ten cardigan, więc na pewno to jest też na mojej liście. I ponieważ on ma 19 oczek, więc tutaj ta praca w tej z powrotem nie była aż tak męcząca, bo dość szybko by to przyrastało, druty 4,5 i ja bym tu wybrała pewnie jakąś wełenkę, może coś z moherem, dzięki temu wszelkie niedociągnięcia byłyby, że tak powiem, schowane. Ale dobra, to by było na tyle, moi drodzy, dzisiaj. I tak już dość długo gadam. Myślałam, że będzie poniżej godziny, a pewnie znowu będzie więcej. Także tyle. Już moja córka wraca. Już jutro. Także córka ich chrzestna, także już będę miała pełną chatę. Powoli trzeba się przyzwyczajać do tego, że trzeba wrócić do pracy. To jest straszne, ale trzeba. No i tyle moi drodzy. Nic więcej do opowiadania nie mam. Liczę na szybkie dostawy moich zamówień włóczkowych, bo to pozwoli mi też pewnie wybrać projekt, który chcę robić następny. Czeka jeszcze w kolejce Sisi od Tatiki. I mam włóczkę, i mam wzór, i mam wszystko, tylko ten wzór jest po polsku, a wiecie jak ja do polskich wzorów, ja bardzo chcę to zrobić, tylko podchodzę jak do jeża. I nie mówię, że coś tam jest nie tak, bo ja jeszcze nawet nie spojrzałam na ten wzór, nie? Jest po prostu po polsku, więc ja się boję, że ja nie zrozumiem. Nie, żartuję, Tatika zresztą na pewno, w razie czego mi pomoże. O to się nie martwi, to jest wspaniała kobitka. Także no, mam listę, z której po prostu muszę coś wybrać, a wszystko mi się podoba, wszystko chcę robić, ale możliwe, że właśnie, tak jak teraz wspomniałam o tej Sisi od Tatika Designs, to może właśnie ruszę tą Sisi, bo też mam na nią kumbrię, to jest włóczka sugerowana, a ja kumbrię kocham i jeszcze mam w przepięknym kolorze. No, więc może jednak Sisi. Zobaczymy. Mam tyle możliwości, a trzeba się po prostu na coś zdecydować. Także ja Wam życzę udanego weekendu. Przypominam Wam o kodzie zniżkowym do włóczki tęczą malowane. Ja próbek żadnych Wam nie zrobiłam. Następnym razem. Zapomniałam. Kod zniżkowy do włóczki tęczą malowane jeszcze przez kilka dni działa, ponieważ jest do końca sierpnia, to jest Tangled by K5. Taki sam dokładnie kod macie do kokonków, 5% zniżki na cały koszyk w jednym i w drugim przypadku. One są oba do końca sierpnia. Kokonki na pewno będą przedłużane, ale to o tym Wam dokładnie powiem później, czy coś się zmienia w kodzie, czy nie. I inne wszelkie kody macie też na dole. Na dole w opisie macie też na samym początku mojego Instagrama, Facebooka, Ravelli, bo na Ravelli jest większość, tak jak mówiłam, moich projektów. Jeżeli któryś Was interesuje i chcecie jakieś szczegóły, jaka włóczka i tak dalej, to zajrzyjcie może na Ravelli, tam przeważnie wszystko jest wpisane. Jeśli nie, to piszcie oczywiście w komentarzach. Może gdzieś mam to jeszcze zapisane, bo pamiętać na pewno nie pamiętam, ale mogę mieć jeszcze gdzieś zapisane, a na przykład w Ravelli tego nie dopisałam. Także tyle z mojej strony na dzisiaj. Mam nadzieję, że jeszcze macie wakacje, jeszcze się fajnie bawicie, jeszcze nie myślmy o wrześniu, chociaż dla mnie wrzesień to jest koniec wakacji, bo ja od września pracuję, ale dla wielu z Was podejrzewam też, przynajmniej dla tych, którzy mają dzieci, bo dzieciaki wracają do szkoły we wrześniu, więc najczęściej te nasze dorosłych wakacje są w podobnych terminach. Także dziękuję Wam, że tu byliście. Zachęcam do subskrypcji, do lajkowania, do komentarzy i do podbijania czy tam hypowania. Bardzo mi to pomaga w wyrzuceniu mojego filmu w górę i pokazania mnie innym dziergającym osobom. Także miłego dnia, dzięki za wszystko i do zobaczenia w przyszły weekend. Pa!